Siatkówka to nie jest jak piłka nożna, że masz nie wiem ile lig, ile drużyn i wszędzie jest profesjonalnie i dobrze płacą. No, na pewno to jest najciężej pracujący zawodnik, którego widziałem w karierze. To na pewno. Przychodził, siadał na ławce i co ktoś asa robił, to on krzyczał jutro powtórzysz, jutro. No nie będę ukrywał, że dla mnie najlepszym rozgrywającym, z którym mi najlepiej się grało, to był Deczeko. To nie będę ukrywał, myślę, że Gianelli się nie obrazi, jak to powiem, ale... Cześć Kamil, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za chęć rozmowy. Dzień dobry, witam, cześć, jak tam? Zastanawiam się, no to jest Twój pierwszy rok w Polsce. Jakby już o Tobie, nie wiem, historię, o tym pochodzeniu i tak dalej wiele razy mówiono, ale w sumie kiedy teraz, jak już zamieszkałeś w Polsce, to co nowego nauczyłeś się o w sumie kraju, w sumie Twojego pochodzenia jakby nie było? No tak. Czego nowego się nauczyłem? Wiesz, no to na pewno nowe doświadczenie żyć po prostu tutaj w Polsce, bo jednak oczywiście na wakacje zawsze przyjeżdżałem do rodziny co roku, 2 razy do roku, ale jednak to inaczej tutaj mieszkać, właśnie mieć bliżej kontakt po prostu z ludźmi na co dzień, poznać trochę bardziej też Polaków, prawda? I tutaj jakieś kulturę też polską, znaczy nie jest mi obca kultura polska, no tylko, że to właśnie, tak jak mówię, bardziej była mi znana z mojego domu, czy tam z domu rodzinnego, więc inaczej trochę, tak, prawda? Zobaczyć, jak się tutaj w Polsce po prostu żyje. Zastanawiam się, czy rozmawiam z sympatykiem, chociaż małym, Czarnych Radom. No tak, oczywiście, no to ojciec grał w Czarnych, więc siłą rzeczy tak, jak najbardziej. No szkoda, że właśnie nie ma już Czarnych w Plus Lidze, no. Tak się zastanawiam, bo parę tygodni temu rozmawiałem z Mikelem Baranowiczem. U niego jest historia też podobna, że jego tata grał jakby polski siatkarz, grał tak i tu w Polsce i we Włoszech i on powiedział, że jak on był mały i jak dorastał, to ojciec mu cały czas wpajał o polskich rozgrywających, o Gościniaku, że jak to był wielki zawodnik, że to drugi taki dobry po nim to był dopiero Ricardinho i zastanawiam się, jak ty wracasz do historii, to też miałeś wpajane, jak to Polacy byli, ta generacja tam Wagnera była super i tak dalej. Słuchaj, to tak, na pewno nasłuchałem się, ale to z radością słuchałem, z przyjemnością. Mnóstwo właśnie historii czy to o polskiej lidze, ale przede wszystkim o reprezentacji Polski, prawda? Bo tata dużo o tym opowiadał, bo też ja chciałem dużo słuchać o tym, też mama oczywiście też o Łodzi, o ŁKS-ie, więc znam właśnie dużo tych historii rodziców. Bym nie powiedział, że oni mi znaczy tak na siłę wpajali te historie. Bo tak rodzice nie miałem wrażenia, żeby w ogóle mnie cisnęli, prowadzili w tą drogę, żebym szedł właśnie do siatkówki, czy został siatkarzem. Więc to później dopiero jak chyba tak zobaczyli, że ja naprawdę tym się, krótko mówiąc, jaram tą siatkówką, to później właśnie te historie zawsze jakieś tam śmieszne czy mniej śmieszne zawsze opowiadali. A opowiedz mi o siatkówce w Luksemburgu. Wbrew pozorom związki są, bo jednak jakby nie było, siedziba CW jest w Luksemburgu. Ale no dajmy na to, jeżeli chodzi o jakikolwiek, nie wiem, filozofię albo system szkolenia luksemburskiej siatkówki, no to obawiam się, mało kto wie, mało kto zna, więc opowiedz mi, jak wygląda siatkówka w Luksemburgu. Oj, to skomplikowane, bo tam nie ma za bardzo systemu, bym powiedział, szkoleniowego. Coś tam próbują budować od lat, no ale tam po prostu, już siłą rzeczy, że Luksemburg jest taki mały, to ciężko, powiedzmy, zbudować jakieś silniejsze struktury sportowe. Myślę, że z jednej strony też i kultura w Luksemburgu, sport jednak jest bardziej widziany jako hobby. Nie wiąże się z tym, jakiś ludzie nie wiążą, czy tam młodzież nie wiąże po prostu przyszłość swoją na poważnie sportem, no chyba, że to piłka nożna, to może, ale nawet i wtedy, nie? I
Słuchaj, no ja miałem szczęście, że fajny rocznik był. Znaczy, byłem po prostu we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Bo na pewno w Luksemburgu jest jeden klub, może dwa ewentualnie, które mają jakieś tam powiedzmy struktury bardziej profesjonalne, poważnie podchodzą do ogólnie tematu też treningów i tak dalej. I akurat miałem szansę trafić tam na dobry, fajny rocznik, gdzie właśnie dużo młodzieży było. Dużo młodzieży też na fajnym poziomie. Klub akurat był zainteresowany, żeby to jakoś rozwijać, pchać do przodu, no bo w tym właśnie jest trochę problem w Luksemburgu, że są lata, gdzie są jakieś pomysły, buduje się jakieś tam właśnie projekty, a po paru latach to po prostu albo umiera, albo nie ma roczników, nie ma wystarczająco zawodników. Tak samo w reprezentacji akurat był moment, to tak, trzeba powiedzieć, że w Luksemburgu reprezentacja, właśnie praca reprezentacji w Luksemburgu polega na tym, żeby też rozwijać tą młodzież. To nie tylko, żeby w lato tam powołać zawodników, tylko przez cały rok trenujesz sobie z tą reprezentacją, prawda? I akurat w tym momencie byli po prostu właściwi ludzie w federacji, którzy chcieli tam popchnąć tą siatkówkę w stronę profesjonalizmu i akurat wtedy fajnie się to złożyło, że zaczęliśmy tam właśnie na ważniejsze turnieje jeździć, czy na staże jakieś i tak dalej, i tak dalej. I tak to wyglądało plus minus. Najlepsi w Luksemburgu mogą z tego jakoś przeżyć, czy to jest tylko po prostu... Siatkówki? Nie. No co, znaczy... Wiem, że Polaków sporo tak, ale to tam pewnie podejrzewam, że są tylko przy okazji sobie tak grają. To tak, Liga Luksemburska, to tak, myślę, że może być ciekawa dla takich zawodników, którzy już myślą o końcu karierze i ewentualnie chcą sobie jakieś nowe życie zbudować po siatkówce, też patrząc na rodzinę, jeśli mają na przykład dzieci, no bo po prostu możliwości, państwo daje fajne możliwości dla rodziny, dla dzieci się rozwijać i o edukację i tak dalej. Więc powiedzmy, no dużo tych przede wszystkim obcokrajowców widziałem właśnie w tym Luksemburgu, którzy przyjeżdżają tam, no i albo są tacy, którzy myślą, że będą tylko siatkówki żyć i myślą, że trafili do profesjonalnej ligi i tam szybko surprise i kończy się przygoda albo ich zadowolenie z bycia tam. No i są inni, którzy jednak fajnie to jakoś ogarniają, widzą jaka jest sytuacja i no dobrze, grają w siatkówkę, tam pewnie trenują też jakąś młodzież, klub im za to płaci. Może mogą z tego wyżyć, ale no to... Ale to przeżyć, ale może nie wyżyć. Przeliczać na pewno każdy banknot, ale dają ci możliwość albo pomoc właśnie może zbudowania jakiegoś życia na nowo tam w Luksemburgu po prostu. Tak. Co jest sportem narodowym tam? Piłka nożna? Sportem narodowym? No to tak, no piłka nożna to trochę wszędzie jest takim tak. sportem narodowym, tylko że w Luksemburgu akurat Luksemburg miał dużo sukcesów w kolarstwie. Bracia Szlek. Dokładnie, bracia Szlek, był jeszcze Bob Jungels, czy jest nadal, więc kolarstwo było na topie. I później ogólnie w indywidualnych sportach, czy to w tenisie był Müller chyba się nazywał, bardzo dobry tenisista, bo był tam w top 20, pływak też jeden czy dwóch, znaczy Luksemburg miał właśnie dwóch bardzo dobrych pływaków, którzy czyli na takie olimpiadzie sporty byli. indywidualne. No dokładnie, bo to znowu wracamy do tematu tej organizacji struktur, że jako sportowiec indywidualnym masz więcej możliwości po prostu, bo to tylko od ciebie zależy. Jak sporty drużynowe, no to my często, czy ja jak trenowałem, to przecież ile razy na treningach byliśmy we trójkę albo we czwórkę. I wtedy to się trenowało dopiero, tak? Ale to wytłumacz mi w takim wypadku, skoro mówisz, jak wygląda ten obraz siatkówki w Luksemburgu, mówisz o tym trochę szczęściu, o tych rocznikach, to kiedy ty, będąc w tym środowisku, zdałeś sobie sprawę, że ty jednak coś w tej siatkówce potrafisz? I to nie tylko na podwórku gdzieś tutaj krajowym.
To tak, do dziś pamiętam, to był turniej Pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata szkolne. Wtedy do Francji. To miałem chyba z 14 lat. I no oczywiście tam wszystkie mecze przegraliśmy, bo tam u nas w drużynie mieliśmy tam 3 albo 4 koszykarzy na boisku, a nie siatkarzy. Ale i wtedy właśnie spotkałem, i to właśnie wtedy mogłem porównać mój poziom powiedzmy z Polski czy tam z Włoch siatkarzami, ze szkół siatkarskich. Wtedy zdałem sobie sprawę, że w sumie jeśli chodzi o poziom, to nie odstaję od nich i sobie tak wtedy zauważyłem, że jest realna szansa na to, żebym może kiedyś doszedł wysoko, czy tam mógł profesjonalnie grać. No. To jak doszło do transferu do Belgii? Jak doszło do transferu? Już te ostatnie 2 lata, bo dla mnie było jasne, że chcę skończyć maturę, szkołę w Luksemburgu i przed skończeniem nie chciałem się nigdzie. Ale zakładałeś, że będziesz profesjonalnie grał w siatkówkę, czy brałeś pod uwagę to, że będziesz, nie wiem, na studia pójdziesz, czy coś takiego? Nie, no to tak. Plan był taki, że będę grał profesjonalnie. Ja osobiście nie wiedziałem, jaki to będzie poziom, jakie kontrakty i tak dalej, więc plan był, że pójdę grać profesjonalnie, studia najprawdopodobniej, tym bardziej, że nie wiedziałem, co chciałbym studiować, to powiedziałem sobie, może ten pierwszy albo pierwsze 2 lata nie będę studiował, tylko będę grał, jeśli znajdę klub i wszystko będzie ok, to tylko skoncentruję się na siatkówce. No i później zobaczymy, bo też jednak miałem od początku taką myśl, że siatkówka, jeśli uda ci się wejść na ten najwyższy poziom, no to powiedzmy, grasz w dobrych klubach, kontrakty są dobre, jest po prostu profesjonalnie, tak jeśli mogę to określić, ale jednak siatkówka to nie jest jak piłka nożna, że masz nie wiem ile lig, ile drużyn i wszędzie jest profesjonalnie i dobrze płacą. Więc zawsze miałem takie już jak byłem już młody, myślałem w tym sensie, że pogram parę lat, jeśli mi się nie uda wejść na ten najwyższy szczebel, to znaczy iść do Polski czy do Włoch, no to nie wiem, czy będę grał do 35, żeby później tak jak różni inni zawodnicy później na przykład muszą do Luksemburga, znaczy nie, że muszą, ale wybierają pójście do Luksemburga, żeby nowe życie budować, prawda? To ja sobie zawsze myślałem, to pogram sobie trochę, zobaczymy jak pójdzie i najwyżej wtedy studia jakieś ogarnę i o czymś innym pomyślę, prawda? Ale to wracając. Ostatnie 2 lata już tak myślałem, że pójdę grać na pewno, widziałem, że jakieś tam możliwości, jakieś oferty pierwsze miałem, czy tam z Niemiec, czy coś podobnego, więc wiedziałem, że mogę iść grać profesjonalnie. No i wtedy też właśnie dzięki czy reprezentacji, czy różnym tam byłym siatkarzom w Luksemburgu, którzy mieli jakieś tam znajomości, to właśnie tam raz do Niemiec pojechałem na jakieś treningi, taki tryout, żeby mnie zobaczyli. I właśnie raz jeden taki znajomy, dzięki niemu on praktycznie to tam ustawił, że mogłem pojechać do Masejku, do Noliko na tam 2-3 dni potrenować z nimi. I tam miałem wielką szansę, że był Castellani trenerem. O tak, bardzo. Mistrz Europy z Polakami. Mistrz Europy. Też tutaj chyba był właśnie trenerem w Zaksie i bardzo mu się spodobałem i chciał mnie do drużyny. No dobra, ale trafiasz właśnie już do profesjonalnej ligi, profesjonalnego klubu z zawodnikami, czy trener właśnie Castellani, asystentem był Joel Banks, później, który został trenerem. W składzie był chyba Rob Bottier, później był Timo Tamema, no paru takich zawodników. Branio składany tam nie był też Nikodem Wolański? Tam Niko Bruno był na przyjęciu, tak. Nikodem Wolański. No i trafiasz właśnie... Anders Moll, mistrz olimpijski w plażówce. Już trafiasz właśnie do zawodników, którzy na przykład coś osiągnęli w siatkówce. No i jak właśnie wspominasz te pierwsze tygodnie gry, treningów, miałeś taki trochę efekt szokowy, że jednak to nie są leszcze. Nie. Znaczy nie miałem tego poczucia, że
Kurde, nie wiem. Normalnie jakoś do tego chyba podchodziłem. Oczywiście, że się cieszyłem po prostu tam być wśród nich. No, to nie byli też, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale nie byli to moi idoli. No to tak, no prawda? wiadomo. Mieli na pewno fajne kariery, ale to No tak. nie był Wlazły, czy nie wiem kto. Ale chociaż tam też przez moment grał Wout Wiesmans z nami. To już wielki szacunek miałem do niego. Ta liga belgijska, jak ona ci się jawiła? W sensie, jeżeli chodzi o poziom? No właśnie, wiesz, masz 2 albo 3 drużyny, które prezentują fajny poziom. Roselare, Maaseik. No to wtedy było właśnie Roselare, Maaseik, Lenik wtedy tam też dobrze grał. No i plus minus to już, znaczy oczywiście też inne drużyny tam umiały grać, no ale jednak to ciężko powiedzieć, żeby ta liga belgijska była w pełni profesjonalna, nie? To masz te właśnie 3-4 kluby, prezentują tam fajniejszy poziom, a reszta no to tak już to różnie wygląda. Ale chyba w europejskich pucharach graliście, mi się wydaje. Tak, w Lidze Mistrzów. Tak, no to już jest tu takie mocniejsze jeszcze rozgrywki. Tak, nie no, ja miałem super szczęście znowu, że tam trafiłem, bo to było super miejsce dla mnie, żeby się rozwijać właśnie. Czy w drużynie miałem już takich doświadczonych zawodników, od których mogłem się uczyć, bardzo dobrego trenera, jeszcze Liga Mistrzów, więc to było super miejsce dla mnie, żeby się rozwijać. A jak właśnie, jak wspominasz Castellaniego? Jak już tutaj po tych tryoutach w trakcie sezonu? Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie, to był taki ojciec drużyny. Tak bym powiedział. I bardzo dobrą relację miałem z nim i bardzo pozytywnie to wspominam. Teraz tak sobie wspominając, szkoda, może nie szkoda, ale no wtedy byłem bardzo młody, byłem młody i to mój pierwszy sezon był też profesjonalnie, powiedzmy, to też dla mnie był, to inny świat też dla mnie był, musiałem się przyzwyczaić, ale na pewno powiedzmy, że maksa nie wyciągnąłem z tej relacji z Castellaniem, no bo też jeszcze młody byłem, nie wiedziałem dokładnie co i jak, więc fajnie by było, tak myśląc, fajnie by było później po paru latach znowu z nim współpracować, jak już miałem pewne doświadczenia, ale no. A myślisz, że pod względem charakteru ty się sporo zmieniłeś? Jak porównujesz tego Kamila, który wyjeżdżał z Luksemburga do tego dzisiaj? Czy to tylko może kwestia wieku? No myślę, że kwestia wieku. Na pewno człowiek się zmienia, prawda, z czasem. Na pewno się zmienia doświadczenie i trochę może mądrzejsze, albo nawet i głupsze, ale nie, no. Bym powiedział, że jednak plus minus to tak samo, nie wiem. Dobra, ale no to wspomniałeś o tym właśnie profesjonalizmie, o tym, że parę tylko klubów w Belgii jest takich profesjonalnych, no ale jednak Włochy to już jest w pełni, topów. No jeszcze trafiasz do klubu, tak, do Lube, więc który chyba dosłownie sezon wcześniej wygrał Ligę Mistrzów, jak się nie mylę, w poprzednim sezonie, przed twoim przyjściem, do 2019 rok, mi się wydaje, że tak. I ty tam trafiasz, plejada gwiazd, Rezende, Bieniek, Simon, tam Hede Georgi był trenerem jeszcze wtedy, no to już naprawdę trafiasz do takich zawodników, których mogłeś oglądać na przykład za dzieciaka. No tak. Znaczy najpierw do Raweny trafiłem, a później do Lube. Tak, jeszcze zapomniałem o Rawenie, tam z Lavio grałeś chyba. Tak, z Lavią i z Roberto Russo na środku, tak. No ale później to trafiłem do Lube. No to był na pewno szok, no powiedzmy, że to był szok dla mnie w sensie, że właśnie grałem z tymi już idolami, prawda, więc się nie spodziewałem się, to marzyłem o czymś takim, żeby trafić do takiej drużyny i grać z tymi zawodnikami, ale jakoś to tak nie dochodziło do mnie, że to jest trochę taka rzeczywistość teraz, prawda? No i miałem na początku trudność trochę się odnaleźć w tej szatni, bo to Był jednak... pan Bruno, No pan właśnie, Simon. kurde, to są przecież... Tam razem z nimi na boisku grałem, a to tutaj same gwiazdy, nie? To było doświadczenie na pewno. A jak cię przyjęli? Nie, spoko, bardzo dobrze, pozytywnie. Nie, w ogóle to normalni ludzie też, zawodnicy, więc jak najbardziej pozytywnie i
No to jedna rzecz widzieć ludzi, prawda, w telewizji, później robić tą całą otoczkę, że gwiazdy i tak dalej, idole, ale pod koniec dnia to są też normalni tam ludzie i fajnie było, spoko. Każdy, z kim rozmawiałem, a kto grał z Bruno Resende, podkreśla, że on ma taką mentalność lidera, ale przy tym jest bardzo dosyć taki, no w ogóle kompletnie nie gwiazdorzy, że też ja miałem okazję go poznać, ale też rozmawiałem, nie wiem, czy z ludźmi z Brazylii, każdy mi mówił, że taki człowiek jak on mógłby gwiazdorzyć, nie wiem, wybrzydzać, że on nie jest już podstawowym rozgrywającym, a on w pełni przedakceptował tę rolę zadaniowca, rolę, żeby wejść na chwilę, nawet, nie wiem, coś poprzeszkadzać, coś zrobić, że kompletnie jakby potrafi jakby, nie wiem, te swoje osiągnięcia schować do kieszeni. Właśnie jak ty wspominasz z nim współpracę? No, na pewno to jest najciężej pracujący zawodnik, którego widziałem w karierze. To na pewno. A jeśli chodzi o gwiazdorstwo, no to tak jak mówisz, no bardzo normalny człowiek, normalnie stąpa po ziemi. Ale też inna rzecz, że jednak grając w Lubę, no to masz samych takich zawodników, no to ciężko, żeby jeden tam jakoś czuł się dużo lepszy od innych, prawda? Ale tak jak mówisz, zgadzam się w 100% z tym opisem Bruno, jak najbardziej. A jak na treningach atakowałeś i do bloku skakał ci Simon, to ciężko było? I to dziś ciężko jest, ale, No ale właśnie on ma jedno, jego ręka to jest 2 razy większa od mojej, prawda? Więc to nieraz to był szok na treningach, jak on potrafił tą piłkę nie zablokować, tylko łapał ją w powietrzu tą dłonią i blokował, no. A jak jakby te wejście do Serie A wspominasz? Przypomina mi się historia, jak rozmawiałem z Rokiem Moziciem po jego pierwszym sezonie we Włoszech i on powiedział, że on przychodził z ligi słoweńskiej, gdzie tam serwowali max po 100-105 na godzinę. On był tak, dobra, znam ten poziom, tak, on też coś potrafił, ale później powiedział, że przychodzi, tu raz gra, nie wiem, chyba z Trento, wtedy w Trento był Kazyjski, 125 na godzinę, później grają z Perugią, Leon 130 i powiedział, aha, to był dla mnie taki szok, witamy w Serie A. A co dla ciebie było takim szokiem? Szokiem, no to na pewno było w bloku, jak na przykład trzeba było blokować właśnie tych już mocniejszych atakujących, to czy paluszki, czy nadgarstki mocniej bolały niż tam w Belgii, czy gdzieś indziej, więc to był naprawdę, na pewno ten moment, że widzisz, to już jest coś innego tutaj, prawda? Masz też takiego rywala, który ci na początku dał mocno w kość, pokazał ci, że to już jest najlepsza Liga Świata? Na pewno paru tych rywali było, prawda? Ale teraz na szybko nie mam. W lidze włoskiej nie wiem. No, z Perugią na pewno wtedy mocno walczyliśmy, prawda? Ale też pamiętam, że to były, no nadal pewnie tak jest i jest, ale no to z kim byś nie grał, to ciężko było. Więc po prostu co mecz to była walka, nie? No właśnie ty masz też szczęście tutaj pod kątem rozmowy, że grałeś w 3 czołowych klubach włoskich. Teraz masz doświadczenie gdzieś gry w Polsce. Nie chcę zadawać pytania, która liga jest lepsza, bo jakby to jest pytanie, które często pada, ale zastanawiam się, bo mówi się o tym, że kiedyś usłyszałem takie właśnie zdanie od Luciano Palońskiego, że Plus Liga ma lepsze kluby, a Serie A ma lepszych zawodników. Okej. No to tak, jeśli chodzi o kluby, no to ciężko mi porównać, bo tylko tutaj w Zaksie byłem, więc no to ciężko mi to porównać. Chociaż możliwe. Patrząc, myślę, że organizacyjnie obstawiam, to pewnie o tym mówił. Mi się wydaje, że Polska Liga jest bardzo i kluby są, mi się wydaje, bardzo dobrze zorganizowane, chociaż w tym roku parę problemów tam jest w tej Plus Lidze, prawda? Jest, no. Więc to tak bywa niestety w siatkówce. No i na przykład zwracaj uwagę na to, że bardziej wyrównana, że różnica między topową, nie wiem, 2, 3 we Włoszech, a ostatnią 2, 3 jest znacznie większa niż pomiędzy czołowymi klubami w Polsce, a tymi z dołu tabeli. Znaczy, że gdzie jest bardziej wyrównana właśnie? Że w Polsce. A, tak. W Polsce. No to tutaj się zgodzę, że wydaje mi się, że tutaj jest poziom bardziej wyrównany właśnie tych wszystkich klubów niż we Włoszech.
No to później jest inne pytanie, powiesz, z czym to się wiąże? To jest inne też pytanie. Ja bym powiedział, że we Włoszech ta czołówka jest jednak trochę silniejsza po prostu. Może to kwestia, wydaje mi się, że chyba może bogatsi są raczej te kluby stopu włoskie. We Włoszech mówisz? No możliwe, tak, możliwe. No. A jak... Już nie znam budżetów dokładnie, no ale no możliwe, tak. Dobra, a różnica między Lubę a Perugia była jakaś widoczna? Jeżeli na przykład chodzi o, nie wiem, cele, ambicje, wiadomo, oba kluby walczą o mistrzostwo, ale akurat jak ty grałeś na przykład tam w Perugii, no to na przykład był ten sezon z Anastazim, w której żeście zdominowali fazę zasadniczą, a później w ćwierćfinale ta seria z Milanem. No i też jakby z Perugią kojarzy się Gino Circi, który co jakiś czas coś takiego tam w mediach mocnego wrzuci. I zastanawiam się właśnie, czy przez to właśnie, czy jego osobę, czy ta otoczka wokół klubu różniła się od tego, co widziałeś w Lubę? To tak, zacznijmy, że Lubę i Perugia to na pewno są dwa inne, kompletnie inne kluby. Tym bardziej pod względem organizacji. W sensie, że w Lubę czułeś, że to jest klub, który już od 10-15 lat gra na topie, jest super zorganizowany i tak dalej. A w Perugii to jednak było widać mocno, że to dopiero taki początek, tak? Że chcą i Ligę Mistrzów wygrać i dominować, ale ten klub jeszcze nie był tak do końca, powiedzmy, na to gotowy, przynajmniej organizacyjnie. No i tak, no później, chociaż w Lubę też była ogromna presja, ale no w Perugii Sierci na pewno tam swoje dokłada. Chociaż większość klubów we Włoszech ma właśnie tego głównego sponsora, który jest też prezydentem klubu, no i oni mają pewną osobowość, tak. No dokładnie, charakter pewny. Więc, ale no Sierci jednak lubił często się pokazywać, przemawiać i tam gestykulować. To w mediach to jedna sprawa, nie wiem, do szatni wchodził często, wam jakieś przemowy robił? No właśnie lubił do szatni wejść, lubił na treningi poprzechodzić. On uwielbiał dzień przed meczem przyjść na trening, pewnie do dziś, nie wiem jak to teraz wygląda. Przychodził i zawsze na koniec treningu były zagrywki, prawda? U nas akurat przed meczem jeszcze. No to przychodził, siadał na ławce i co ktoś asa robił, to on krzyczał jutro powtórzysz, jutro. I wiesz, no i co tydzień tak było, więc to taka śmieszna była zawsze historia. Więc tak, Sierci lubił i to szatni wejść, czy po wygranym, czy po przegranym i tak dalej. No lubił. No to jego klub był i lubił po prostu, prawda, wszędzie i zawsze być. No dobra, ale to jak już wspomniałem trochę o tym sezonie, tym nieszczęsnym 22-23, to co tam nie wypaliło raptem, że z jednej strony byliście już tam kosmiczny poziom, że wy wszystko drugie Conegliano będziecie, wszystko bez porażki i tak dalej. No skład na papierze genialny, a przychodzi ćwierćfinał, na początku chyba pierwszy mecz wygraliście, a później właśnie drugi mecz i pierwsza porażka jakby tutaj No my 3-2 przegraliśmy tę rywalizację, nie? Znaczy to było do 3 wygranych. Tak. 3-2 przegraliśmy. A Milan był 8 po sezonie zasadniczym. Pamiętam, nie musisz mi przypominać. Przepraszam. Żartuję. Co się wydarzyło? No nie wiem, no. To tak jak właśnie mówisz, graliśmy tak dobrze, wszystko wygrywaliśmy, już się budowało otoczkę, presja rośnie i tak dalej, a po drugiej stronie masz Milano, którzy weszli właśnie do tej rywalizacji, zero presji, grali sobie na luzie, a trzeba powiedzieć, że niesamowicie dobrze grali wtedy. To tam Ishikawa grał na przyjęciu. Melgarejo? Margarejo, chyba on grał, tak. Na rozegraniu chyba Porro może był. Już nie pamiętam. Też nie pamiętam, kto na ataku tam w tym czasie był, ale no mniejsza z tym. Niesamowicie dobrą siatkówkę. Tak, to też trzeba im zostawić. No i nie wiem, no nie udźwignęliśmy chyba.
może presji nie udźwignęliśmy, nie wiem. No, A to w fazie zasadniczej to można powiedzieć, że to był samograj, ten zespół, że kogo by w sumie na trenera nie dać, to wy byście i tak tam wszystko powygrywali? Znaczy w pewnym momencie, jak weszliśmy w ten rytm, pamiętam ten właśnie sezon i te mecze, to na pewno, tak. Ale wiesz, też pamiętam na przykład w Perudzi i ty Maciej, akurat w tamtym sezonie wszystko wygrywaliśmy, to zawsze hala była wykupiona. Atmosfera w Perudzi jest niesamowita. I pamiętam, z kim nie graliśmy u nas, to jak dobrze zaczynaliśmy mecz, to drużyna, przeciwnik jakby już się podawał, mówił, dobra, to nie dzisiaj, nie? I to pamiętam, bo to co mecz wspominam, że było właśnie to uczucie na tym boisku. Już jak dobrze zaczęliśmy, jednego seta wygraliśmy, to już było, już po meczu było, nie? I wtedy właśnie Milano przyjechało, zaczęło się playoff, wygrywamy pierwszy set, a tam Milano dalej walczy i tak i nie poddawało się. Tak, nie? tak. Więc to też jest taki problem, jak grasz taki, wejdziesz już w taki rytm, to później nie jesteś od razu przygotowany właśnie na takie już rywalizacje trochę cięższe i w innym stylu, nie? To właśnie pamiętam, jak rozmawiałem z Danielem Santarellim, trenerem Conegliano, jak Conegliano zrobił ten rekord Guinnessa wygrany z rzędu w 2021 roku i właśnie pytałem się go, jak pan na przykład szykuje zespół, który tam wygrywa ten mecz za meczem, każdy tam wypomina już ten rekord Guinnessa i tak dalej. Jak można coś do analizy przy wygranej 3-0 w 1,5 minuty, no, znaczy w 1,5 godziny? On powiedział, że starał się nawet już pojedyncze błędy wynajdywać, bo to nie może tak, że on będzie tylko klaskał, ale wiadomo, że jak przychodzi co do czego, przychodzą takie mecze typowe właśnie w przypadku rozgrywek kobiet, na przykład z Wakiwbankiem, czy Liga Mistrzyń i tak dalej. I tam jednak ten Wakiwbank czy tak dalej, no to oni potrafią właśnie zaskoczyć rywala w kluczowym na końcu sezonu, tak? Co innego są rozgrywki ligowe, a co innego koniec sezonu. I tego właśnie myślę, wspomniałeś o tym takim uczuciu, w tym, co miałeś w Perudzi, więc no to jest o tyle właśnie ciekawe, że właśnie przychodzi ten Milan, który nic nie musiał, tak naprawdę był skazywany na pożarcie, a was zaskoczył, a później właśnie w kolejnym sezonie to był ten, który żeście trzecie miejsce? Nie, drugie? Nie, to pierwszy sezon był z Grbiczem, co drugie miejsce zajęliśmy, a ten sezon po był z Anastazją, gdzie właśnie z Milano wyleciliśmy. Ale właśnie, wspomniałeś o Grbiczu. Jak ci się z nim pracowało? No to też ciężki sezon to był dla nas. Myślę, że ciężki pod względem, że nie wygraliśmy mistrzostwa wtedy, bo to też mieliśmy bardzo silną drużynę i ten finał, pamiętam, że w półfinale z Modeną po bardzo ciężkich spotkaniach wygraliśmy te mecze i dla nas to już było takie właśnie, odczuwaliśmy to jak już mecze finałowe w sumie przeciwko Modenie, bo wtedy to była super drużyna tam z NKP-tem, z Nimirem. Tak. Może z Bruno chyba. Już tak, chyba był Bruno, no i Gianni był chyba trenerem. A możliwe, tak. No i znowu, i to nas zgubiło trochę, bo w tym finale z tym Lubę graliśmy, gdzie już też myśleliśmy, że to będzie trochę łatwiej. No i właśnie tutaj widzisz, to są takie błędy, jak się tak podchodzi do meczów. No i tyle. A trener Grbić? Jaki to człowiek w twoich oczach? Na pewno bardzo analityczny, bardzo chłodno podchodzi do wszystkich statystyk i ogólnie do treningów, do meczy. Pamiętam, że on przyszedł do nas właśnie po tych sukcesach z Zaksy. Mi się wydaje, że trochę chciał u nas wprowadzić to wszystko, co było w Zaksie i co działało. A akurat myślę, że na naszą drużynę to tak nie udało się tego kompletnie przełożyć i niestety. A jak patrzysz na to, co osiągnął z kadrą Polski, to cię zaskakuje, czy nie? Nie no, ciężko powiedzieć, żeby mnie zaskakiwało. No, Polska ma niesamowitych zawodników, no to no ale na brawo. przykład kwestia, nie wiem, igrzysk, tak? No co 4 lata zawsze przeżywaliśmy ten ćwierćfinał, 2-4, 2-8, 12, 16, no 21, jak mnie zapytasz o chyba najgorszy mecz, jaki wspominam, no to złamał mi serce, to chyba ćwierćfinał z Francją, ale no później przychodzi Grbić, no i nie wiem, 2023 rok, wszystko wygrane, tak? Jak kwalifikacje, Liga Narodów, Mistrzostwa Europy, no i
no, srebro igrzysk, tak? I więc właśnie pytam pod tym kątem, czy ty właśnie podejrzewałeś, że on mógłby z klubem już osiągał sukcesy, ale z kadrą nie miał. I czy podejrzewałeś, że z kadrą też może tak wiele osiągnąć? No myślałem, zakładałem. Ciekawa jest też rzecz, że z tymi trenerami, często jak nowy trener w reprezentacji Polski przychodzi, to właśnie te pierwsze lata to jest samo pasja... Pasmo sukcesów. Sukcesów, nie? To jest też bardzo ciekawe. Nie no, oczywiście, jak trener najwyższej półki tutaj zbierał to doświadczenie i wygrywał wszystko, więc myślałem, że może mu się udać to przełożyć na reprezentację Polski i brawo. W Trento byłeś najlepszą wersją siebie do tej pory, jako siatkarz? Nie wiem, wiesz co? Nie wiem, bo miewałem 2 sezony w Trento. Wynikowo, jeżeli chodzi o sukcesy, można byłoby tak wysnuć tezę, ale jeżeli ty patrzysz przez pryzmat, nie wiem, swojej formy, no to... Wiesz co, nie wiem, po pierwszy sezon na przykład końcówkę miałem problemy fizyczne. W sumie dobrze grałem, ale nie czułem się jakoś na moim topie. Tak samo drugi sezon miałem tam w zimie tam różne problemy i też nie grałem na topie, więc na pewno dobrze się czułem. Miewałem momenty w sezonie, gdzie myślę, że prezentowałem najlepszą wersję siebie, ale bym nie powiedział, że przez całą długość sezonu mógłbym to ocenić jako najlepszą wersję siebie. Trento jest bardziej podobne do Lube czy do Perugii, jak wspomniałeś o tych różnicach między klubami. No to tak, jakbym musiał porównywać, to Lubę, ale ciężko porównać, bo Trento leży na północy Włoch oczywiście. Ale tam ludzie mówią po niemiecku. No właśnie i o to chodzi i tam trochę inna jest mentalność, prawda? I bardziej może klub też zorganizowany, no inaczej podchodzą do różnych rzeczy, więc to jednak ciężko porównać klub naprawdę z północy z klubem z południa we Włoszech, bo to jednak jest kulturowo też po prostu różnica, ale wszystkie 3 kluby były w sumie, mogę tylko w superlatywach się wypowiadać o nich, prawda? Tutaj mówimy już o detalach na najwyższym poziomie, więc takich, tak. Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało jakby atakowo, nie wiadomo tak. co. Ale skoro o Trento rozmawiamy, to muszę się na jednym zawodniku zatrzymać. Alessandro Micheletto, uznawany za jednego teraz z najlepszych na świecie zawodników. Jak ci się z nim grało? No bardzo dobrze, tym bardziej, że kończył wszystkie piłki, to ciężko. Ale jaki on też jest tak poza kamerami, tak? W szatni, na treningach. Bardzo normalny gościu, w ogóle zero gwiazdorzenia, normalny chłopak, łatwo się z nim dogadać i bardzo przyjazny. Super gość. No. Jak się Mateja zapytałem o Alessandro Micheletto, myślał, że co ja ci mogę nie powiedzieć? Ja go pamiętam jeszcze takiego szkraba, bo jego tata tam dyrektorem jest tak. Tak. I powiedział, że ja ci mogę powiedzieć o tamtym Micheletto, tak? O tym latającym. Ale na przykład w tamtym sezonie, gdzie zdobyliście, 2 lata temu, gdzie zdobyliście Ligę Mistrzów, to co było takim kluczem do sukcesu? Bo jednak Trento miało w pamięci pewnie to, że w ostatnich latach wcześniej przegrało 2 razy z Zaksą, więc pewnie to na pewno jakoś się działo w tym, ale no co sprawiło twoim zdaniem, że udało wam się właśnie tę hegemonię polskich klubów? Pamiętam, że Jastrzębie było wtedy faworytem do tego finału przede wszystkim, bo my też mieliśmy bardzo ciężką końcówkę u nas sezonu, bo mieliśmy Spertoli palca sobie złamał, Lavia nadciągnął mięsień brzucha i odpadliśmy, nie pamiętam czy to w ćwierćfinałach czy półfinałach playoffów wtedy właśnie. Chyba w półfinale, bo później w CF Cupie chyba graliście następny sezon. Tak, no to w półfinale masz rację i to było chyba z Monzą chyba odpadliśmy wtedy. A jest możliwe. Nie chcę powiedzieć, że przez kontuzję, no ale brakowało nam tych zawodników na boisku. I w ogóle nie byliśmy wtedy faworytem do tego meczu z Jastrzębiem. I we Włoszech, no, ani my nie byliśmy zadowoleni, ani klub z tych naszych wyników, no bo oczekiwaliśmy dużo więcej. Więc pewna złość w nas po prostu się działa, żeby udowodnić, że no, jesteśmy dużo lepsi niż to, co
te wyniki, które teraz mieliśmy. I po prostu z taką mentalnością pojechaliśmy tam, że jedziemy, wygrywamy i bierzemy to ze sobą. No. No i w sumie się udało. Się udało. Mnie ciekawi to, że właśnie masz taki przykład jak Trentino, które zdobywa Ligę Mistrzów, ale przez to, że miało słaby sezon, to w kolejnym sezonie gra w Pucharze CEF, a nie w niektórych, w piłce nożnej chyba jest tak, że jak nie wiem, wygrywasz puchar tam Ligę Europy, no to dostajesz zaproszenie do Ligi Mistrzów i tak dalej, no to takie trochę średnie było. No średnie, no. Ja uważam, że no to w siatkówce dużo takich, uważam, jest sytuacji, rzeczy się dzieje, gdzie no to pozostawia to trochę do... No, parę pytań pozostawia, prawda? No, tak jest niestety. Siatkówka nie wiem, no nieraz tak słabo jest. Trochę mniej profesjonalnie jest to wszystko ogarnięte, uważam, prawda? Jak to się stało, że zostałeś Włochem? Jak to się stało? No, No jedno, że mieszkasz tak parę lat we Włoszech, narzeczoną masz Włoszkę, z tego Tak, co wiem, dokładnie. tak. No ale kiedy jakiś pojawił się pomysł, pewnie no to trzeba od federacji czy trenerów, że no, zróbmy z tego Kamila Włocha. wiesz co, to właśnie federacja i trener reprezentacji. De Giorgim się znałeś w wspólnej pracy. Dokładnie. Razem w Lubę pracowaliśmy. I z tego względu, że już tyle lat mieszkałem i we Włoszech, narzeczoną Włoszkę miałem i wtedy właśnie narodził się pomysł, to zróbmy z Kamila Włocha, prawda? Camillo, niech się stanie. Ale jak ty na to zareagowałeś? Od razu byłeś na tak? Mieszane uczucia miałem, bo w ogóle nie zastanawiałem się i nigdy w życiu bym sobie tego scenariuszu nie wyobraził. Po prostu, że mogę zostać Włochem, jeszcze grać dla reprezentacji Włoch, więc miałem na pewno moment, że musiałem pomyśleć i ogarnąć to trochę, ale finalnie bardzo byłem dumny też, prawda, i szczęśliwy z takiej możliwości. A jak rodzina zareagowała na to? Pozytywnie. Moi rodzice na pewno mocno mi kibicują i na pewno mocno patrzą na to właśnie z punktu widzenia siatkarskiego i wiedzieli od razu, że to jest pewna możliwość też dania mi możliwości grania w reprezentacji i w tych wszystkich turniejach. Tak. Myślę, że moi rodzice zawsze życzyli mi właśnie też i tego i oni na pewno bardzo zadowoleni byli. Bo ty musiałeś przejść tą okres karencji, bo jakby nie było, chyba występowałeś w kadrze Luksemburga, jeszcze się załapałeś na stare przepisy, teraz już by chyba to nie... Teraz są nowe, tak? Tak, teraz już by to nie przeszło, ale się zastanawiam się, patrząc właśnie na kadrę Włoch, ta pozycja atakującego, nie wiem, no jesteś ty, jest Romano, zastanawiam się właśnie, czy... Skąd właśnie był pomysł? W sensie, że wydaje się, że Włochy, taka potęga siatkarska, no jednak zawodników ma na pęczki, a jednak bierze jednak zawodnika no niewyszkolonego u nich, nie Włocha, tak? Chociaż to nie był jakby pierwszy przypadek, bo Juan Torrena chociażby, tak? Nie wiem, zastanawiało cię w ogóle? Myślę, że wiesz, to jest dużo reprezentacji, którzy wybierają tą drogę, też mając dobrych zawodników. Jednak chciałbym zauważyć, że no to nie byłem byle kim, w sensie, że nie byłem jakimś obcokrajowcem po prostu ubranym tak, z jak daleka. w koszykówce często, że daje się paszport, tak. Tak, o Amerykanin, chodź damy ci paszport, nie? No tak, więc to nie było do końca tak, prawda? To jednak... Ja nie mogę powiedzieć, że jestem 100% Włochem, ale jednak przez te wszystkie lata coś tam włoskiego we mnie na pewno jest albo się narodziło, Czyli prawda? pizzę z ketchupem już. Proszę? Pizzę z ketchupem jeszcze. Z ketchupem na pewno nie. Sosem czosnkowym to tak, ale tylko w Polsce, bo to we Włoszech by mnie od razu... A był w ogóle... Znaczy, bo czytałem, jak przygotowałem się do rozmowy, czytałem jakoś jeden z twoich starych wywiadów tam ze stroną Plus Ligi. Mówiłeś, że nigdy nie było żadnych konkretów, jeżeli chodzi o Polskę. To prawda? Tak by żadnych rozmów, nie wiem, zapytań, nic nigdy nie było? Nic kolorowych. To prawda, że nic konkretnego nie było. Kiedyś miałem, jak jeszcze w Masejku grałem, to wtedy Vital Heinen jeszcze, bo on w ogóle tam grał długo w Masejku, jest znany tam. To wtedy miałem krótki telefon z Vitalem Heinenem.
gdzie ten temat też poruszyliśmy właśnie reprezentacji Polski ewentualnej, ale no już nikt więcej nie zadzwonił ten telefon, więc nic konkretnego tam się nie narodziło. Akurat chyba trafiłeś na okres, kiedy w ataku w polskiej kadrze to no, było w czym wybierać, tak? No, był Kurek, był Kaczmarek, był Muzaj, Konarski. Z tych zawodników teraz to się mówi się, że szkoda, że przez te nowe przepisy no chyba nic nie wyjdzie z naturalizowania Wasima Bentary, który też ma polskie karzenie, ale gdzieś tam się pojawiały głosy, no i teraz to Wyryklicki się przydał może tej kadrze polskiej. Ale wiesz, teraz tak mówisz, że był Konarski, Muzej, ale to zawsze tak po czasie się mówi, no że tak. byli zawodnicy, bo teraz zawsze jak spojrzysz, to zawsze mówi się, brakuje tutaj na jakiejś pozycji, nie? To po czasie, jak są sukcesy, to się mówi, o nie, to byli dobrzy zawodnicy. Dobra, nie? a jak pamiętasz wejście do tej kadry Włoch? Jakby miałeś jednak, no większość tych, grając w tych czołowych klubach, no sporo zawodników to byli albo obecni koledzy, tak? Te największe gwiazdy, Micheletto, nie wiem, Lavia, z Gianellim grałeś w Perugii, z Balasso w Lubę, więc no jednak pod tym względem miałeś chyba troszeczkę ułatwioną tą Tak, asymilację. wchodziłem jednak do swojej szatni, nie? Tak prawie do domu, powiedzmy, wszystkich znałem. Tak samo trenera znałem, jedynie co to trochę ten rytm kadry był mi obcy, prawda? Ale tak to jeśli chodzi o wejście, bardzo łatwo. Tym bardziej, że no, tak jak mówię, no, przynajmniej akurat ten rocznik i ci zawodnicy, którzy są, to tam praktycznie nie ma żadnych gwiazd albo gości, którzy by właśnie tam... Ego top. Ego właśnie, nie ma za dużego ego, więc to łatwo tam wejść. No. A De Giorgi w klubie, a w kadrze on się różnił? Bo my mamy w Polsce właśnie historię z De Giorgim właśnie również, z klubów i z kadry. Z klubów w Zaksie go dobrze wspominają, w Jastrzębskim trochę mniej, ze względu na te okoliczności rozstania się. No a w kadrze no z kolei były historie, że on potrafił być zamordystą i kazał, nie wiem, notować godziny w zeszycie, kiedy zawodnicy wychodzą z budynku w Spale, więc właśnie jaki on teraz jest w sumie? Pewnie się, myślę, że się trochę zmienił, ale no, na pewno ma swój i styl i charakter, więc on jest, powiedzmy, tym szefem tej kadry, ma swoje zasady, swój styl bycia, czy ten styl treningów. I nie lubię, jak ktoś wychodzi poza ten szereg, powiedzmy, jego na pewno. No, ale no, z drugiej strony funkcjonuje to. Wyniki go bronią. Wyniki, no dokładnie, wyniki Przy czym go bronią. no, to, że on wchodzi od razu praktycznie tak, no poza tym 2021 po igrzyskach, pierwszy pełen rok pracy, a on wszystkich zaskakuje, odmładza całkowicie kadrę, praktycznie tak większość przychodzi młodych i on zdobywa od razu Mistrzostwo Świata. To cię nie zaskoczyło? No na pewno, myślę, że wszystkich No ale zaskoczyło. No, to właśnie, kiedyś... no jak patrzysz właśnie teraz poznając go, poznając tą otoczkę kadry, no to jak patrzysz na ten sukces? Czy to nie było właśnie coś takiego, trochę próbuję porównać to do tego Mediolanu, który pokonał Perugię, jak grałeś tam, że jednak też oni się dopiero mają tam otrzaskać, nauczyć tej wielkiej siatkówki, a oni wchodzą i wygrywają mistrzostwo, pokonując. No wiesz, no, to jest zawsze jednak, myślę, łatwiej grać bez tej presji niż z tą presją, prawda? Więc to na pewno na plus było dla drużyny Włoch. A myślę, że nie zostali docenieni też właśnie ci młodzi zawodnicy, bo to już prezentowali niesamowity poziom, a w ogóle nie byli wśród faworytów, prawda? I wykorzystali swoją szansę. Nie? Gianelli jako lider, to jest taki człowiek. Wiemy, że to jest świetny rozgrywający, klasowy rozgrywający. No jeżeli chodzi o sam styl rozgrania, no to pewnie no inny troszeczkę może niż Rezende, no bo jednak Gianelli lubi też sobie zaatakować, tak? Trochę to jest ta nowa generacja tych rozgrywających, ale... Ofensywnie. No tak. Ale no, każdy też tutaj zwraca uwagę na jego takie cechy charakterologiczne jako właśnie lidera. I jakim on jest liderem z perspektywy zawodnika, który gra z nim w drużynie? No tak jak mówię, no na pewno dobrym liderem, tylko teraz się tak zastanawiam. Wiesz, są drużyny, które trochę bardziej potrzebują i szukają, że potrzebują innego takiego lidera, a są to takie drużyny, gdzie gdzie nie ma potrzeby, żeby był właśnie jeden taki człowiek i zawsze tam... Czyli jego liderowanie to jest na pewno tabelka, liderem, prawda? On jest na pewno liderem tej drużyny,
ale bym powiedział, właściwie dosuje tam swoje liderstwo, tak, że tam bardziej funkcjonuje, myślę, w tej drużynie, że to jest taka jedna zgrana drużyna i wszyscy tam się dobrze rozumieją między sobą. Myślę, że to tworzy tą taką atmosferę, lepsiejszą atmosferę, a nie to, że jest jeden taki właśnie lider, który tam... Ale no. Uważasz, że to najlepszy rozgrywający świata dzisiaj? To jest rozgrywający mojej drużyny narodowej, więc oczywiście, że tak. Mrugnij parę razy, jak się boisz, że przetłumaczysz. Nie no, kurde. No bo też miałeś okazję grać, no nie wiem, właśnie był chociażby Bruno, tak, więc miałeś No, tych... no dobrze, no nie będę ukrywał, że dla mnie najlepszym rozgrywającym, z którym mi najlepiej się grało, to był Deczeko. To nie będę ukrywał, myślę, że Gianelli się nie obrazi, jak to powiem, ale ogólnie, no to jakbym miał budować skład, to na pewno bym Gianellego brał do mojej drużyny, bo to niewystarczająco, że doskonale rozgrywa, ale w innych elementach daje ci bardzo dużo po prostu. Odnośnie Deczeko właśnie, często wspominam w podcaście tę historię. Rozmawiałem z Markusem Nilssonem, może kojarzysz, taki był atakujący szwedzki. Atakujący. MVP był Ligi Mistrzów, grał w Polsce, we Włoszech też grał. Nilsson, tak. Nilsson, tak. I on grał z Deczeko, jak Deczeko był bardzo młody w Kaliningradzie. I opowiadał historię, że on jako Szwed, no to skończył wcześniej sezon, no bo tam Szwecja w reprezentacyjnej siatkówce zbyt wiele, no nie znaczyła. No i Właśnie dlatego Luksemburg grał, my graliśmy przeciwko Szwecji, pamiętam. Tak. No i wiesz, a z kolei Deczeko jako Argentyńczyk, no to ten sezon grał praktycznie kadrowy do końca. I powiedział, że właśnie na jakieś tam ostatnie 2 tygodnie przed startem sezonu Deczeko przyjechał, pierwszy trening i jeszcze o niczym nie rozmawiali, jak tam piłki tam wysoko, nisko, zagrał parę piłek do niego i właśnie Deczeko taki, czy wszystko okej, nie w porządku, nie wiem, za szybko, za nisko, za wolno. Nie, stary, okej, perfekcyjnie, nic nie musisz zmieniać. Od razu powiedział, że nie miał takiej sytuacji, że gościu od razu by wyczuł po prostu na niego, jaka piłka będzie idealna. No po prostu czuł się jakby Deczeko go znał od lat. Też tak miałem, tak. No dlatego mówię, że Deczeko to jest coś niesamowitego, no ma to magiczne dotknięcie, ma naprawdę przepiękne te palce i no i wyczuwa ten rytm tych zawodników, no to talent niesamowity. Trochę, jak patrzysz na ten właśnie miniony sezon reprezentacyjny, już teraz ty byłeś tą częścią składu, gdzie właśnie to było Mistrzostwo Świata. Był półfinał z Polską. Czy siedział w was jakoś trochę finał Ligi Narodów? Na pewno. Tym bardziej, że ten trzeci set przegraliście dość mocno, chyba do 14. Tam różne problemy były w tym finale Ligi Narodów. No. Więc miałeś taką, czy ty, czy kumple, no taką chęć, no, musimy się odegrać na nich? No na pewno. I po pierwsze broniliśmy tytułu Mistrza Świata. Po drugie ten finał Ligi Narodów. No dobrze, że przegraliśmy, ale mieliśmy taki niedosyt, że to trochę wina była oczywiście po naszej stronie, ale że to taki trochę nie był do końca, jak to powiedzieć, fair mecz, fair był, ale mi chodzi, że nie mieliśmy szansy pokazać naszej najlepszej siatkówki tego dnia po prostu. Też tam przez ten błąd ustawienia i później trochę się posypało, więc chcieliśmy po prostu jeszcze raz się zmierzyć z Polską i tym razem na tych samych, powiedzmy, warunkach zobaczyć, kto będzie lepszy, prawda? I jednak my też widzieliśmy Polskę jako faworyta tego meczu, więc dla nas też to było taki już mały finał, to był w sumie, prawda? Znaczy, no, jakby patrząc sucho na wynik było 3-0, tak? Ale to było do 21, do 22, do 23, więc... Ale Polacy prowadzili tam, w każdym secie pamiętam, do 20 to Polacy prowadzili, pamiętam, zawsze 2 punktami, coś takiego. Więc co sprawiło, że wy byliście, no tu później w finalne dosyć pewnie, 3-1, tak? Z Bułgarią, jak się nie mylę? 3-1 było? Chyba 3-1. Poczekaj. 3-1 czy 3-0? Moim zdaniem
3-0 może, nie? A myślę, nie wiem, czy nie 3, że czy Bułgarzy nie urwali chyba drugiego seta. seta. O Jezu. Sprawdzę to. Aż teraz chcę sprawdzić, bo już... Sprawdzę to i napiszę, jeżeli było tak. Jaki był konkretny wynik, wpiszę w opisie, bo mówię, możemy tutaj siedzieć. Ale możliwe, że 3-1 było, ale już nie pamiętam w ogóle. Nie, bo ja się przygotowałem do rozmowy i sprawdzałem te wyniki. I coś mi świta 3-1, ale ręki sobie uciąć nie dam, więc też właśnie tyle tych wyników, bo miałbym zapamiętać z twojej kariery, to byłby problem, tak? Tak. Więc... A ja nawet nie pamiętam, to co ty dopiero. Więc no właśnie, jak patrzysz na ten zespół poprzedniego roku, to co było waszą taką siłą? Myślę, że zgranie, atmosfera na boisku. A jeśli chodzi technicznie, to akurat na Mistrzostwach Świata bardzo dobrze zagrywka nam leżała. Bardzo dużo, mało błędów, dużo presji na tej zagrywce, wiesz? To był bardzo ważny element na pewno po naszej stronie. A jak ty patrzysz na właśnie przyszłość, jeżeli chodzi o ataku włoskiego? Bo teraz póki co mówi się właśnie ty albo Romano, tak? Jakby no... Tak samo właśnie Romano, jak wspominaliśmy o tym w 2022 roku. No Romano wyszedł, grał chyba wtedy sezon wcześniej w drugiej lidze, podaję, że mogę się mylić. No wypalił, odstrzelił, tak. Teraz ponoć się mówi, że do Polski w przyszłym sezonie trafi. No jak ty patrzysz i zarówno właśnie na atak i jak na jakby przyszłość, jeżeli chodzi właśnie o tych zawodników, mamy Porro, mamy tych Laurenzano, jest sporo tych takich młodych 2000 już pourodzonych, ale jak ty widzisz przyszłość kadry Włoch? Wiesz, no na pewno tak nie śledzisz ligi włoskiej, dlatego na pewno na ataku jest jeszcze Bovolenta. Ale Bovolenta, Alessandro, tak. Tam jeszcze 1 czy 2 młodszych też powiedzmy, że pukają do tej najwyższej ligi i może być ciekawie. No Włosi mocno postawili na młodzież te ostatnie lata i też te ważniejsze kluby i nie boję się stawiać na nich, prawda? I ta młodzież odpłaca się, prawda? Więc na każdej pozycji jest jakiś tam wybór zawodników, prawda? Właśnie tych młodszych, którzy chcą też się pokazać. Więc przyszłość, myślę, może być dobra, prawda? No ale to jedna rzecz mieć dobrych i utalentowanych zawodników, a druga to na boisku pokazać. A z drugiej strony, tak jak mówisz, na przykład Romano, który tam grał w drugiej lidze, dopiero De Giorgio tam wprowadził na salony, prawda? Więc to nieraz też trochę szczęścia potrzeba. Zbliżając się do końca, muszę zapytać, właśnie trochę zahaczyć na koniec o Zaksę. Jak doszło do tego transferu? Trochę wspominałeś o tym właśnie, na początku rozmawialiśmy trochę o Polsce jako kraju, ale co ty wiedziałeś o Plus Lidze? Oprócz tego, że tam miałeś okazję mierzyć się z polskimi klubami w Lidze Mistrzów. No z Zaksą często przegrywaliśmy właśnie. No Plus Liga mi była bardzo dobrze znana i też często oglądałem ją. Więc pod tym względem no, wiedziałem, gdzie przychodzę, wiedziałem, do jakiego klubu przychodzę, jaki jest poziom, więc tam nie było dużo pytań, po prostu dużo niewiadomych nie było. Jeszcze do tego Gianni był tutaj trenerem, więc to wszystko fajnie mi pasowało jako plan na przyszłość, żeby dalej też się rozwijać, więc a że chciałem właśnie też w Polsce zagrać. Ja w ogóle myślałem wtedy w Belgii, po Noliko, to jak powiedzmy miałem w głowie jakiś taki plan na moją karierę, to myślałem, że pójdę do Noliko, tam się trochę pokażę, rozwinę i pójdę do Ligi Polskiej. W mojej głowie nie myślałem o tej lidze włoskiej, więc to... A były wcześniej jakieś konkretne propozycje z polskich klubów na którymś z etapów twojej kariery? Bywały jakieś zapytania z Ligi Polskiej, tak. Ale najczęściej ja już miałem wtedy kontrakty we Włoszech. Albo po prostu też chciałem zostać we Włoszech. Po prostu mi też tak, patrząc na karierę, mi tak lepiej pasowało, tak sobie myślałem. Co sprawiło, że ty się tak dobrze i tak szybko odnalazłeś w polskiej lidze? Bo jednak te statuetki, MVP, nagrody, wiadomo, można powiedzieć, że to ktoś musi dostać, ale jakby zespół pracuje na to, ale są też statystyki indywidualne i jednak można wysunąć tezę, że się dosyć dobrze odnalazłeś w tej lidze. Myślę, że odnalazłem się dobrze w tej roli, którą mam tutaj w Zaksie, prawda? To jest jednak inna rola, którą miewałem w przeszłości, w sensie, że
No tutaj gra bardzo mocno się na mnie opiera i bardzo dużo piłek dostaje. Ale chyba to lubisz. Lubię, jak kto by nie atakujący lubił? tego Tak. nie lubi, prawda? Więc jako atakujący to właśnie to jest w sumie wtedy najłatwiej się odnaleźć, bo po prostu musisz ciągnąć i masz dużo ataków, prawda? Jak grasz w tych, powiedzmy, najwyższej półce, no to jest paru takich zawodników, którzy mogą ciągnąć grę albo ciągną ją po prostu, więc to gra jest trochę innej i inaczej rozłożona. A tutaj fajnie właśnie przychodząc tutaj już spodziewałem się, myślałem, że taki może być właśnie, tak będzie wyglądała nasza gra i bardzo dobrze się odnajduje w tym stylu. A jeżeli chodzi o przeciwników, tych topowych rywali w Plus Lidze, coś cię zaskoczyło? No tak jak mówię, no znałem tych wszystkich, czy zawodników, czy kluby, więc ciężko mi powiedzieć, że coś mnie pod tym względem zaskoczyło. Mocno mnie zaskoczyło, że bardzo wyrównana ta liga, że z kim nie graliśmy, no dobrze, też akurat tak w tym roku gramy, że z wszystkimi tiebreaki, ale jednak było widać, czy podczas meczu, ale też przed meczami, jak jechaliśmy i patrzyłem, jak grają i się przygotowywałem na te mecze, to jednak byłem zaskoczony, że często miałem takie uczucie, że to drużyna na naszym poziomie, znaczy, że będzie walka na pewno, prawda? I to prawie jadąc na każdy mecz nie miałem uczucia, że albo my jesteśmy faworytem, albo bardziej oni, prawda? To ciekawe bardzo. Jak ty starasz się troszeczkę, jaką masz odskocznię od siatkówki w czasie wolnym, żeby, czy jednak, rozmawialiśmy przed tutaj wywiadem, że nie jesteś człowiekiem buszującym w social mediach zbyt mocno, więc zastanawiam się, jak ty próbujesz sobie, nie wiem, czy w ogóle cierpiałeś albo cierpisz na jakiś natłok myśli siatkarskich w domu, czy lubisz analizować swoje spotkania w domu? To tak, na pewno oczywiście, no, biorę ta siatkówka zawsze ze mną jest i ją biorę też do domu, ale mocno się odcinam, bym powiedział. I na pewno się nauczyłem w trakcie kariery właśnie dużo mocniej się odcinać, bo za dużo, dla mnie osobiście i za dużo właśnie tej siatkówki myśli, czy o mojej grze, czy o siatkówce, a dużo więcej mi daje właśnie ten pewien luz po prostu. I dlatego próbuję się kompletnie odcinać i już siatkówki bardzo mało oglądam, bo co, tutaj trenuję i mam do domu iść i jeszcze kolejne godziny oglądać mecze i to przecież... Są tacy fanatycy, no. No wiem, nie, no ja też byłem takim i jak najbardziej to rozumiem, tylko właśnie patrząc tak myśląc o mojej karierze i o mojej performacji na boisku, to myślę, że mi więcej daje się właśnie odciąć i czy nie czytać tam wywiadów i o siatkówce. Tak samo o siatkówkę, tak jak mówię, dużo mniej oglądam, wolę już tylko sobie wywiady albo jakieś highlights obejrzeć. I po prostu robię wszystko, co nie jest związane z siatkówką. Znaczy, nie wiem, nawet czy tam lubię sobie seriale, filmy pooglądać, pograć na komputerze, albo czas po prostu z narzeczoną spędzić, gdzieś pojechać. Narzeczona jest tutaj z tobą? Tak. Jak ona się odnajduje? Jak się odnajduje? No, zadowolona, że jest ze mną, prawda, że mnie wspiera. No, a jak się odnajduje, powiem tak, że będzie zadowolona, jak wrócimy do Włoch. Czyli polskiej kuchni nie polubię. Ale nie, znaczy smakuje jej. Akurat smakuje jej też bardzo polska kuchnia, różne dania, zupy przede wszystkim, ale no też nie ma tutaj możliwości pracować jako fizjoterapeutka, więc to najbardziej po prostu przeszkadza, powiedzmy, bo no to jednak siedzi w domu i nie może się jakoś spełniać, więc to jak najbardziej rozumiem i no jednak Kędzierzyn to też nie jest, nie wiem, włoskie miasto, więc inny też. Ty masz już pomysł na siebie po karierze? I nie mam, ale też jakieś tam pomysły, coś tam lubię też pomyśleć, ale wiem, że się na pewno nauczyłem, że nie ma sensu jakichś dużych planów robić na przyszłość, bo to i tak jeszcze się z 5 razy zmieni, więc... Poza życzeniami zdrowia, czego ci mogę życzyć? Szczęścia i radości.
i dużo uśmiechu. Tego ci życzę i życzę ci, żeby piłka nie lądowała poza liniami, ani w siatce. Chyba, że po bloku, tak. Bardzo dziękuję ci, Kamil, za to, że znalazłeś czas i za chęć rozmowy. Bardzo miło było cię gościć. Rozmawialiśmy o tym, że troszeczkę czasu się zeszło, żeby zorganizować tę rozmowę. Począwszy od, nie wiem, prób we Włoszech, ale jednak w Kędzierzynie Koźlu tutaj daliśmy radę, więc raz jeszcze dzięki wielkie. Jesteśmy. Dziękuję bardzo.